Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Adacho Monto i witam was w kolejnym odcinku z One Piece. Zapraszam was na kolejny strumień myśli, strumień płynący spokojnie niczym rzeka w kraju Wano. Obejrzałem 950 odcinków One Piece i muszę wam przyznać, ten kapelusz ma zajebistą akustykę, słyszę się 2 razy lepiej niż zazwyczaj. Przy okazji chcę wam coś pokazać, jest to coś, co pokazywałem w ostatnim odcinku Koku, ale jest to związane z One Piece, więc chcę jeszcze raz podziękować mojemu widzowi Kajetanowi, który wysłał mi niespodzianki związane z One Piece. Obok na biurku leży Mała, moja kotka, której nie widzicie teraz, nie będę już zmieniał kamery, ale tak się składa, że Mała dostała swój plakat, list gończy, jest warta mniej więcej tyle, ile ma lat, czyli 7 berries. Bardzo cieszy mnie to, że Mała jest poszukiwana tylko alive, nikt nie ma zamiaru jej zgładzić, także to mnie cieszy. Ja też dostałem 2 plakaty gończe, to jest pierwszy z nich, 48 800 berries. To jest moja cena. Na początku nie mogłem skminić, o co chodzi z tą ceną, ale wydaje mi się, że po prostu Kajetan rysował ten rysunek jakiś czas temu, kiedy miałem jeszcze 48 800 widzów na kanale. Teraz ta liczba się troszeczkę różni, ale jest jeszcze jeden plakat. To już nie jest plakat Adacha, to jest plakat Adi-Aha. 1 000 000 berries. Zobaczcie, ile mam aur. Jedna aura. Aura na aurze. Aura na aurze. Aura na aurze. Aura na aurze. To jest definicja aury w aurze. Także bardzo dziękuję. Kapitan poliestrowych kapeluszy Adi-Aho dzisiaj nie dotarł na odcinek, dlatego zastępuję go ja. Adacho Monto. Tematycznie z krajem Wano. Obiecywałem, że ten odcinek pojawi się jeszcze we wrześniu. I teraz już obietnicy nie będę składał, ale powiem wam, że jest szansa na to, że kolejny odcinek, w sensie moje przemyślenia, po obejrzeniu 1000 odcinków mogą się jeszcze pojawić we wrześniu. Jeśli się nie pojawią we wrześniu, to jest też szansa na wczesny październik, ale musiałbym się już spiąć. Mimo wszystko doceniam wasze wszystkie komentarze i doceniam to, że podoba wam się ta seria, więc postaram się wrzucić wam to jeszcze we wrześniu, ale niczego nie obiecuję. Tak czy siak, znana zasada, 1 łapka w górę pod tym filmem równa się 1 sekunda mniej czekania. Czy ostatnio mówiłem minuta czy sekunda? Inflacja jest. Może była minuta, teraz już jest sekunda. Mniej gadania, więcej przeżywania. 901 odcinek zaczął się porwaniem dziewczynki przez giftersów, a Luffy z resztą jechali na grzbiecie psa. Czy Luffy podczas tego pościgu nie mógłby włączyć drugiego biegu? Przecież byłby szybszy niż ten pies. Czy to też jest zbyt logiczne, nawet na One Piece? Ręka Luffy'ego przy używaniu haki emitowała dziwną fioletową aurę i teraz nie wiem, czy to jest kwestia animacji, bo dużo rzeczy się od kilku odcinków zmieniło, czy może to jest kwestia fabuły? Czyli tamte miecze Zoro, które emitowały aurę, to też było haki? Swoją drogą, fajnie widzieć normalną kobietę w One Piece, która nie ma zderzaków jak Monster Truck. Jak Zoro przyglądał się tej dziewczynie, to przez chwilę przeszło mi przez myśl, że to może być Reina, ta jego koleżanka z dzieciństwa, ale to chyba była za mocna teoria. Rewelacyjnie przedstawili tę scenę, w której Luffy użył królewskiego haki. Naprawdę świetnie się ogląda te animacje. O, może Luffy albo Zoro wystartują w zawodach sumo. A jakby ta Kiku na końcu dołączyła do naszej ekipy? Są tylko 2 kobiety i dawno nikt nie dołączał. Jinbe się nie liczy, bo on się zgodził już w arku Fishmanów. Jednak Luffy będzie się z nim sumował. Nawet zdążył zdjąć koszulkę przed uratowaniem Okiku. Haha, Luffy jest niepokonany przeciwko Usoppowi w sumo. Ciekawe, czy będzie używał girów, czy będzie się tak sumił w bazowej formie. Luffy i Zoro całkiem dobrze się bawią jak na kogoś, kto chwilę temu spieszył się, żeby uratować dziewczynkę z rąk porywaczy. Naciągana ta końcówka walki. Akurat chłop uderzył w dom tak, że uratował dziewczynkę i obalił napastnika. Za to Beppo i Law przynajmniej przywrócili uśmiech na mojej twarzy, bo uwielbiam tamtą ekipę. To, czego nie uwielbiam, to tempa tych odcinków, bo to robi się zdeczka powolne. Cały odcinek wywoływali tego Bold Bull z chaty. Teraz jak Luffy pokonał już Katakumbiego, to my się nie boimy żadnego Jacka. Chociaż tak jak kiedyś mówiłem, on i tak już jest odgrzewanym kotletem tyle razy, co on przeżył. Law będzie się klepał z Bazylem. Brzmi ekscytująco, dawno nie widziałem Gibraltara w akcji. Okej, Luffy postanawia pomścić Otamę, więc wyrzuca ją z wysokości 6. piętra. A tak poważnie to, jak działa ten Red Hawk? W jaki sposób Luffy podpala się tak samo jak Ace? Nie wierzę, serio jednego z tych kapitanów udało się oswoić słodką kulką? Ja stawiam, że przez to, że to tylko w połowie koń, efekt będzie tymczasowy. Przecież to tak jakby Garpa przekonać do zdrady marynarki paczką chipsów. A ten Bazel jest lamerski. Stoi w miejscu i tylko daje się zabijać po kilka razy. Nie siadła mi ta postać. Już serio wolę oglądać kłótnie Gibraltara i Zoro niż jakąkolwiek walkę Bazyla. Wow, co to za odcinek? Oni serio uwielbiają wracać do starych dobrych czasów. Ostatnio całe One Piece streścili przy sadze Reverie, a teraz cały odcinek nazywa się Romance Dawn? No dobra, może pokażą coś nowego. O kurwa, Garp w sumianym kapeluszu. Dobra, widziałem już wystarczająco dużo. Zoro wyjął mi to z ust. Kiku coś ukrywa. Ja już zaufałem wcześniej Pudding. Nie uwierzę tak od razu Kiku, że nagle się do naszych przyłączyła. Może jest szpiegiem Kaido? Nie mam na to dowodów, po prostu nie ufam już kobietom. Co? Duchy i groby? Kiemon i reszta tak naprawdę nie żyją?
Czy co tu się zaraz wydarzy? Robi się ciekawie. Zoro może ogarnie te bestie, co ich goni, ale oni serio wierzą, że potem sam trafi do nich na górę? Czekajcie, co? 9 cieni rzuconych 20 lat temu? Przecież tam są kontury Kiemona, Ronalda i Ninży. No to oni serio nie żyją? I są teraz jakimiś duchami? What? Nie, chwila, muszę sobie to na spokojnie jeszcze raz obejrzeć. Kiemon żyje, tylko zatrzasnął się w kiblu? Czy nie żyje i to jego duch? Czy grób jest prawdziwy? Nie, nic nie rozumiem. Nie no, chyba jednak żyją. No to o co chodzi z tymi grobami? Szkoda, że nie ma tam Zoro na miejscu. Podróż w czasie odbyli? Nagle zrobiła się z tego jakaś future saga? Co to ma być? Nie no, powiedzieć, że się nie spodziewałem, to jak nic nie powiedzieć. Dobra, leci opowieść o Odenie i tak się zastanawiam. Skoro oni przenieśli się w czasie, to dlaczego nie mogli się przenieść z Odenem? Kiemon mówił wcześniej, że była egzekucja, no ale i tak już sytuacja jest dość skomplikowana. Może dało się jakoś cofnąć do czasów, w których Oden żył. Swoją drogą, jak to jest możliwe, że jednocześnie tam są ich groby i oni są? Inna linia czasowa jak w Dragon Ballu? A, mama Momo miała owoc czasowy. Tylko jak ona ich przeniosła o 20 lat, skoro została w płonącym zamku, a Kiemon mówił, że egzekucja była dla nich już kilka miesięcy temu. A, kilka miesięcy temu, bo w przyszłości już są kilka miesięcy. Czyli wszystko wyjaśnione chyba. Bardzo ciekawa moc. Ciekawe, czy ktoś ją ma obecnie w tych czasach. I wygląda na to, że nie można zmieniać miejsca, w które się przenosi, bo byli w zamku na piętrze, jak płonął zamek i teraz spadli na ziemię, no bo zamku już w tym miejscu nie ma. I w sumie dlaczego mama Momo nie uratowała córki? Wysłała w przyszłość tylko syna. O, i wyjaśniło się, że nie znaleziono ciał, więc wszyscy wierzyli przez te 20 lat. Okej, rozumiem. Teraz ta opowieść Kiemona ma sens, jak wszystkich po kolei gubił. Mimo tego, że to przykre, nie mogę się przestać śmiać z tego, jak on się wczuwa w opowiadanie i wykrzykuje po kolei wszystkie imiona. O, Otsuru to żona Kiemona, to przeurocze. Chociaż teraz wygląda na trochę starszą od niego. Co to za ubrania? Brooke przebrany za gościa, co nosi majtki na głowie. Shuten Maru to ten różowowłosy rozlany na byku grubasek? Średnio przekonujący wygląd. Chociaż jeśli jest na tyle silny, żeby na równi walczyć z Jackiem, to i tak już dużo znaczy. Jacek był warty jakoś 1 miliard. What? Jacek pokonany? Jacek został wykorzystany jako jobber? Nie mam nic przeciwko, ale jeśli są tu jacyś fani Jacka, to wiem co czujecie, ja tak mam z Vegetą. O, jednak walczył dalej, ale Szakalaka chyba wydaje się wygrywać, tak czy siak. Ten Kaido jest dobry, stwierdził, że życie jest nudne, zmienił się w smoka i odleciał w Bieszczady. Swoją drogą kojarzyłem, że Luffy w Sadze Wano będzie bił się ze smokiem, ale nie wiedziałem, czy to na pewno Kaido. No to już wiem. Czyli to Zoan, tak? Ciekawe, czy to prawdziwy, czy Smile, czy może jakiś legendarny Zoan? Jest coś wiadomo na temat tego owocu Kaido? Co nie jest spoilerem? Chyba nie. O, jednak nie poleciał w Bieszczady tylko do nas? I jeszcze naszych zobaczył? Tak wcześnie? Ta saga ma mieć 200, a nie 20 odcinków. Kurde, Kaido byłby zajebistym Shenlongiem. Jakby tak wypowiedzieć do niego życzenie, to może się zmieni w 7 kamieni i przez rok będzie spokój. Nie wierzę, że w ogóle kiedyś mówiłem, że moc Gibraltara jest nudna. Przecież to zamienianie miejscami jest świetne. W ogóle doszedłem do tego, dlaczego One Piece się tak dobrze ogląda przez tyle setek odcinków. Oczywiście między innymi, bo tu się ciągle dzieją rzeczy niespodziewane, rzeczy poza schematem. No nigdy bym się nie domyślił, że po 20 odcinkach sagi Wano Luffy już się będzie bić z Kaido. Zawsze jakieś zaskoczenia. Bazel skłamał o zamku, a i tak miał rację? Przecież on w sumie ma te karty. To może jednak nie kłamał, tylko wyczytał to z kart. Miałem mówić, jak świetnie jest przedstawiona siła i monumentalność Kaido, ale czy on właśnie zabił całą ekipę? Myślałem, że zniszczy tylko zamek, a on urąbał pół góry. W jaki sposób nasi mają to przeżyć? Mam wrażenie, że zadaję to jedno pytanie przynajmniej raz na odcinek moich przemyśleń i zawsze się nabieram. No nie wierzę. Luffy faktycznie zdzielił go w łeb. Ale trzeźwy Kaido chyba się by nie dał tak zaskoczyć, co? Niewiarygodne dla mnie najbardziej jest to, że Luffy ciągle trzyma tę wykałaczkę między zębami. Ciekawe, ile ona odcinków jeszcze wytrzyma. Chyba więcej niż Otama. Swoją drogą, ona serio zginęła? Czyli jej rolą w fabule było tylko wplątanie naszych w kłopoty i przy okazji wspominka o Ace'ie? Nie no, czegoś tu nie czaję. Luffy w girze drugim i trzecim zresztą też ściera się na równi z Kaido? Najpotężniejszą istotą na świecie? Przecież Luffy powinien zostać zdmuchnięty, no nie? A teraz go klepie normalnie słoniowym gatlingiem? Kaido pijany albo niespełna sił. Jak Luffy unika ataków w powietrzu? Czy on używa Skywalka czy czegoś innego? I co to za czerwona aura? Już chyba wiem, po co jest ta cała scena. Żeby pokazać, że nawet Luffy w 110% nie będzie w stanie ruszyć bezbronnego i pijanego Haito, chciałem powiedzieć. Kaido. No może pokonać nie będzie w stanie, bo ruszyć no to go ruszył. O, fucking. Kaido w końcu zaczął walczyć na poważnie. Okej, to jest potwór, jakiego oczekiwałem. Luffy użył królewskiego haki, będąc nieprzytomnym? To jest imponujące i też bardzo tajemnicze. Czyli ta moc może ma jakąś własną świadomość?
Kaido sobie tak po prostu odleciał chlać dalej? To już jest bardzo dziwne. Dlaczego nie dobił Luffy'ego i zignorował Gibraltara? Przecież tak bardzo zaszli mu za skórę. Ha! Czyli Chopper wszystkich uratował! No dobra, Baba Ninja też pomogła. Dlaczego tak się Frankie, Robin i Usopp wykrzywili na widok plakatu Luffy'ego? Chodzi o to, że jest poszukiwany po walce z Kaido, tak? A, Zoro to potwierdził. I Luffy trafił do jednej celi z Kidem. I jeszcze napis, że koniec aktu pierwszego, ale świetna otoczka sagi. Pytanie do was, czy tutaj była jakaś przerwa w nadawaniu odcinków? Na przykład 2 tygodnie albo 3 tygodnie przerwy, czy dalej po tygodniu był odcinek? Michałek? Pergola? Może będziemy mieli jakieś wspominki z czasów timeskipu? O, chyba nie, ale i tak super, że widzimy te dwie postacie. Obie bardzo lubię i podoba mi się dynamika między nimi. W przeciwieństwie do tych newsów, które mi się nie podobają. Moria żyje. No ale po co? Co on miałby wnieść do historii? 320 milionów nagrody za byłego Warlorda? Przecież to nawet Sanji ma wyższą cenę. Dziwny odcinek póki co, jakby w ogóle nie związany z Wano. Nawet przerywniki były inne. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Flaga Czarnobrodego ma 3 czaszki zamiast jednej. Może to jest kolejna sugestia, że Teach to więcej niż jedna osoba w pojedynczym ciele. Dlatego może mieć 2 albo nawet 3 owoce naraz. Wiem, że odnośnie tamtych słów na Jai mówił ktoś z was, że raczej chodziło o to, że Teach miał swoją tam załogę, ale w Marineford był poruszony jego typ budowy przy wchłanianiu drugiej mocy. W końcu pokazali oficjalnie Bounty Emperora. Czarnobrody 2 miliardy 247 milionów 600 tysięcy. To musi być zdecydowanie najmniej z 4 Emperorów. Prócz Luffy'ego oczywiście, który w sumie też chyba oficjalnie Emperorem nie jest, bo też widziałem w komentarzach, że Yonko to się dosłownie tłumaczy jako 4 Emperorów. Rewolucjoniści już są po walce z admirałami? A dlaczego ja o tym nic nie wiem? Eustachy dziecko ma bounty tylko 470 milionów, Drake 222, Bazyl 320, Lo 500. No to nasi są drożsi. Chyba jednak Kid nie jest po naszej stronie, bo wytrącił Luffy'emu kuleczkę, a myślałem, że ten sam wróg ich automatycznie zbliży do siebie. Luffy się męczy z jednym blokiem, a Kid już się obżera kulkami? Czy te jego magnetyczne moce mu pomogły? No ale przecież mają kajdanki, chyba że to są kajdanki bez tego kairoseki, czy jakkolwiek to się tam nazywa. Jak ta Renata przeszła przez testy sprawnościowe na ninja, jak się boi ostrego? Przecież ani shurikenami nie może rzucać, ani nic. I tak sobie myślę, czy Wano, które ewidentnie kulturą nawiązuje do Japonii i w anime jest bardzo zamknięte, mimo tego, że ludzie chcieliby się otworzyć na zewnętrzny świat, nie jest jakimś ukrytym przesłaniem Ody? No bo Japonia też jest bardzo odcięta od reszty świata, ale nie wiem, czy to z przyzwyczajenia, czy z przymusu. Ej, dopiero teraz zauważyłem, że Kid nie ma ręki. To się mu stało po wpadnięciu w ręce Kaido, czy może wcześniej? Czy ci użytkownicy smile'owych mocy, które przypominają Zoana, mogą się transformować? Wszyscy byli jakby już w zwierzęcej, dziwnej formie, tak jakby byli tak na stałe. To, że ciało Luffy'ego szybko trawi, to okej, widzieliśmy już to wcześniej, ale dlaczego Kid też tak potrafi? Ej, przecież to był błotniak z Fishmanów, co on tam robi? Ten wątek z Otoko był mega losowy, jakaś rechocząca dziewczynka śmiała się przez pół odcinka i jadła zupę. Wyglądało to jak filler, chociaż chyba fillerem nie było. O, widzę, że tempo bardzo zwolniło. Cały odcinek poświęcony jakiejś kurtyzanie, co oszukiwała dziadków na hajs. Ashura Doji. Technika Zoro, ta z 3 głowami, to była chyba Asura. Ciekawe, czy to brzmi tylko podobnie, czy to ma jakiś związek ze sobą. Zoro w tej sadze robi najmniej użytecznych rzeczy, a jest najlepszą postacią. Wszczyna bójki, chleje, uprawia hazard, gubi się, a i tak sceny z nim ogląda się najlepiej. O, siostra Momo może żyć. To nadal dziwne, że matka jej nie wysłała w przyszłość, ale byłoby fajnie ją zobaczyć, jak jest znacznie starsza od Momo. Normalnie Interstellar. Mam szaloną teorię, że ta niebieskogłowa kurtyzana to jest ta 26-letnia siostra Momo. O, Kid stracił rękę w walce z Shanksem. To już druga czerwonowłosa postać w One Piece, która traci lewą rękę. Niby niedużo, ale dziwne, że stało się to kolejny raz. Może Shanks zabrał sobie jego rękę i sobie przyszył? Proszę odpowiedzcie mi na to pytanie. Brook jak rozdziela się od ciała, to obok niego latają takie 2 duszki. Co to jest? Postać Big Mamy jest trochę dla mnie jak Ribriany. Chcę, żeby już zniknęła, ale ona jakimś cudem ciągle powraca. Ani trochę na początku nie sądziłem, że pojawi się w sadze Wano. O kurde, a może zobaczymy walkę 2 emperorów? Byłoby to coś nowego, ciekaw jestem tego widoku. W sumie łatwiej niż statek byłoby im zaatakować te karpie i odciąć je, żeby spadli z wodospadu. Mama utopiona tak po prostu? Nie no, za piękne, żeby było prawdziwe. Sanji cały czas ma puszkę dziermy! Myślałem, że to tylko filler był wtedy! Let's go! Ale zajebiste rozwiązanie, kocham to! To jest perfekcja! 10 na 10, Sanji! Jeszcze chłopaki płaczące z głupiej sywki Sanjiego.
O, jeden z lepszych momentów całej sagi. Nie, no co to ma znaczyć? W ogóle strój Sanjiego jednocześnie spełnił marzenie Sanjiego z dzieciństwa o staniu się niewidzialnym? Odzie musiał płonąć długopis, jak to pisał. Szybko mój temperament ochłodziła pułapka, w którą wpadła Robin, bo nie widzę tego, żeby miała jakoś szansę na ucieczkę przed tą grupą ninja. Chyba że ich przekona, że się zgubiła, chociaż widzieli jej moce. O, fuck, tak źle z Robin chyba nie było od czasów Enies Lobby. Aha, okej, użyła klona. Nawet nie próbowali trzymać mnie w napięciu. Mama straciła pamięć? To nawet Luffy'ego tak nie wytrzepał ten wir wodny. Ale byłyby jaja, gdyby teraz mama pomagała naszym, przynajmniej przez jakiś czas. Pewnie póki nie spotka swojej załogi. Olin dołącza do słomkowych kapeluszy. Kaido, strzeż się. Ta kombucha ma jakieś ukryte moce, że tak mocno zdzieliła Shoguna? Chyba że to nie jest jakieś imponujące. Może serio to jest siostra Momo? Za duży chaos się dzieje i za wolne tempo jest tych odcinków. Odnoszę wrażenie, jakby się działo dużo dla samego dziania się, ale fabuła idzie do przodu niezwykle powoli. Dziwne, że grupa elitarnych ninja nagle w połowie zaczyna uciekać przed duchem, a druga połowa daje się znokautować jednym ciosem Robin. Wyglądali na silniejszych. Wow, myślałem, że ten Kyoshiro jest w zmowie jakiejś z kombuchą, a on ją kilim? No to chyba jednak nie była siostra Momo. Czekaj, co? Kyoshiro znalazł tajną kartkę i ją sobie schował? To może jednak jest coś na rzeczy. Może kombucha żyje, tylko oblała się keczupem. Olin! Olin poprosiła Choppera o podanie łapy. Hyogoro to przecież ten dziadek z kamieniołomu. Luffy może zwerbuje silnego sojusznika, albo jego kolegów, no bo sam dziadek to już się kruszy ze starości. Błagam, niech ta puszka Dżermy z trójką się nie zgubi w tak głupi sposób, bo to byłoby bardzo drażniące. Coś czuję, że mama przyczyni się do uwolnienia Luffy'ego, ale jak zobaczy jego twarz, to jej się wszystko przypomni. Albo Luffy zacznie do niej krzyczeć i wyjdzie na to samo. A propos Luffy'ego, szykują się niezłe dymy. Szkoda, że ma ciągle te kajdany, ale może da radę ogarnąć tych strażników. Ninja! Akurat jak mówiłem o kajdanach! Chociaż tam były inne klucze też, a on ich nie wziął. Mam nadzieję, że wziął dobre. No właśnie, a dlaczego Luffy nie może używać haki? Przecież kajdany miały blokować tylko owocowe moce. To haki też blokują? Nie no, co to ma być? Przyjeżdża jakiś grubas robić koncert i pozwalają Luffy'emu uciec? Nie rozumiem. Wow, Hyogoro był aż tak wielką szychą? Jeszcze miał Gear 5, zobaczcie jego fryzurę. Po prostu zdjęli mu kajdany? No to może Raizo ma kluczyk do tego kolegi starego swojego. Ciekawe, czy Luffy byłby w stanie zniszczyć te obroże, albo tak mocno utwardzić swoją szyję haki, żeby te ostrza się złamały przy próbie wbicia w skórę. Nie podobają mi się takie sceny jak ta z ręcznikiem Nami. Są dla mnie zbyt ostentacyjne i psują i spłycają obraz postaci. Taniej w nic nie wnoszące. A, już rozumiem. Wątek Luffy'ego z kajdanami był wymówką dla jego wzmocnienia. To tak jakby całe dnie nosił żółwią skorupę i teraz w końcu ją zdjął. Ale na Kaido to chyba nie wystarczy, co? Zoro na ratunek! Poważnie, sceny z Zoro to jest zupełnie inna liga. Trudno mi się utrzymać przy stwierdzeniu, że Chopper to dalej moja ulubiona postać. Czy Luffy właśnie zdradził, w jaki sposób zakończy się saga? Osiągnie wyższy poziom haki i to starczy na Kaido? Nie wierzę w to. Co? O co chodzi z tymi czarnymi mieczami? Zoro nie dokończył myśli. Kawabanga jednak żyje? Nie no, to już jest nudne, to dziwne przeżywanie postaci. Co to za dziwaczny uśmieszek? Też się Zoro zacznie śmiać z niczego jak połowa postaci w tej sadze? Ale co animację zapodali, to aż się rozmarzyłem. Pięknie wyglądają te walki Zoro. Co to jest za leśny dziadek? Kręci się w tej we w tej, wie jeszcze o rebelii? Poznał Kanjuro? To jakiś ninja emerytowany? Ja chuj, że dziabnęli Zoro. No gdyby to było 1 na 1, to jeszcze bym to przeżył, ale to było niesprawiedliwe. Ja pierniczę, jak się odegrał. Dobrze, że nie czytam tytułów odcinków, bo tam takie spoilery walą, że nic by mnie nie zaskakiwało. Bardzo mi się to podoba, że Luffy używa tego, czego się nauczył w poprzedniej sadze z tym haki obserwacji. A nie, że niby nagle miałby o tym zapomnieć. Balon ciągle je tę czerwoną zupę, może to na niego się ze złości mama, jak się okaże, że była zupa, ale wszystko zjedzono. A ta kombucha coś ukrywa. To znaczy, wiadomo, że nadal nie zostało wyjaśnione, jak przeżyła i dlaczego niby wysłano po nią zabójcę, a Orochi płacze po jej śmierci, bo coś mi się tutaj nie zgadza. Ale dalej czuję, że jest to ktoś z podwójną twarzą. I nie chodzi mi o to, że mamiła mężczyzn. Szuka brata! Mówi o tym sekundę po moich domysłach. Okej, dziękuję bardzo. Hashtag Adacho Prorok. To musi być Momo siostra. Ej, ten Kawasaki to jest fishman? Ma błony między palcami. To fishmeni mogą być samurajami? Jak to się ma do siebie? Au, kombucha wiedziała, że ta trójka facetów to złodzieje i dlatego ich oskubała. Okej, no to na niewinnego przynajmniej nie trafiło. Kurde, fajnie, że dziadek też umie haki, to nawet to ulepszony, ale dlaczego do tej pory wydawało się, że jest bezbronny? Zdziwiło mnie to trochę. Ja pierniczę, jestem zazdrosny, no. Dlaczego cotygodniowe odcinki One Piece wyglądają lepiej niż kinówki Dragon Balla? Przecież ten Luffy i ta jego ręka to jest arcydzieło. Yasu to może był jakiś przyboczny Odena, że zna Kinemona i resztę? Stawiam, że to nie jest niczyja rodzina.
Fajnie, że przed chwilą Luffy wszystkich zemdlał królewskie haki, a teraz nikogo nie ma na ziemi. A oni sobie w ogóle gadają jak w kawiarence. Nie mówcie, że jednak Luffy zeżre całą zupę przed nadejściem mamy. Przecież to jest przepis na chaos, jakiego dawno nie było. Okej, moment. Dziadek Yasu to ten Robin Hood, co okrada bogatych i daje biednym i identyfikuje się jako Ushimitsu Kozo. Ale Orochi wygląda, jakby Yasu miał jeszcze jakąś trzecią prawdziwą tożsamość, która może być jakoś związana z Odenem. No bo dlaczego tak bardzo by się przestraszył? Jest poranek, a mama i Chopper dalej nie dojechali? Przecież już byli pod obozem, jak była noc. Ja nie czaję, dlaczego robią pogrzeb Komurasaki, skoro ona żyje? Kto tu kogo robi w jajo? Czyje ciało jest w trumnie i jak ona przeżyła? Haha, miałem rację! Tono Yasu to fałszywe imię, jest jakaś trzecia tożsamość tego dziadka. Ciekawe, czy to będzie w ogóle istotne, bo nie wiem, kto miałby go tam uratować. Co to w ogóle za rodzaj egzekucji? Okej, faktycznie to jest jakaś szycha, ale nie z rodziny. I widać, że ludzie go znają i jest autorytetem. Mógłby się przydać do rekrutacji. Chociaż coś czuję, że on powie coś bardzo ważnego, co podburzy ludzi, skoro jest transmitowany na żywo i zostanie zabity. To chyba najbardziej prawdopodobne. Śmieszne jest to, że Otoko daje radę uciekać przed Zoro, który walczy naddźwiękowo. I też Brookiem, który waży kilka kilo i biega tak szybko, że umie utrzymać się na wodzie. I jeszcze Kambuczą, która w sumie nie ma specjalnych zdolności. Chwila! Diabelskie owoce Smile mają jakąś inną funkcję, która polega na odbieraniu ekspresji innych niż śmiech? No ale przecież to były owoce, które dawały jakieś transformacje. Dlaczego w takim razie cała wioska miała być pod ich wpływem? Nie rozumiem. Ale sprytnie pomyślane, czyli tylko 10% owocowych zjadaczy Smile'a dostaje moce, a reszta ma przykurcz twarzy. Czy to oznacza, że mieszkańcy wioski Ebisu, czy jak ona się tam nazywała, to są byli żołnierze Kaido? No ale przecież Otama jest małą dziewczynką, a Yasu był sztos gościem, no to coś tu się nie klei. Fajny jest swoją drogą ten podział na waiters, gifters i pleasures. Ma to fajny sens i podoba mi się kreatywne nazewnictwo. No dobra, rozumiem. Resztki Smiley zjedli ludzie, bo byli głodni i teraz mogą się tylko śmiać. Czy to jest takie straszne? No jest trochę przykre, ale no trudno, lepsze to niż płacz. Ryj by mnie bolał od szczerzenia się, ale przynajmniej się najedli. O! Halo! Zoro i Sanji, ale zrobili wejście! Ale chyba nadal się nie lubią. Już myślałem, że chociaż się ucieszą na swój widok. W sumie chyba oni się teraz pierwszy raz zobaczyli w tej sadze, co nie? I jeszcze ten epicki soundtrack. Tempo odcinków naprawdę mnie zabija, ale w końcu coś się zaczęło dziać. No, zaczyna się jakaś walka drużynowa, ale nie zapowiada się na coś grubszego. O, złapali Kida z powrotem? Nie wiem póki co, do czego on jest potrzebny w tej historii. Niby znana postać, ale jakoś tak nic za dużo nie wnosi. To już mama mogłaby w końcu dojechać do tego obozu. O, ten śmieszek to jest killer z załogi Kida. No tak, przecież jakiś czas temu Kaido spotkał całą ich załogę. To może jednak oni będą ważni dla fabuły? No ale jak tu znaleźć istotną rolę dla tylu postaci? O panie, Bazyl nieźle sobie pograł z Gibraltarem, używając jego towarzyszy jako tarczy. Ale w sumie czy Law nie mógłby swoją umiejętnością wyciągnąć tę sumianą pacynkę z ciała Bazyla? I wtedy to połączenie życia by się może anulowało? Nie wiem do końca, jak działa ta umiejętność Bazyla. Haha, ale Zoro porobił Sanjiego, nawet go nie dotykając. Dobrze, dobrze. Ciekawe, co Sanji by pomyślał, jakby wtedy wszedł do chatki zamiast Brooka i zobaczyłby ich na macie na podłodze. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę się cieszył na widok Big Mamy. Luffy myśli, że śni, a mama pyta wszystkich o barszczyk. Co to jest za Saigon? Jestem ciekaw, czy przypomni sobie cokolwiek, jak zobaczy Luffy'ego. Dziwne w ogóle, że tak potężna postać straciła pamięć. Big Mama chyba już jest za stara na takie piratowanie. W ogóle, dlaczego Luffy nie rozwali tej bali z wodą, skoro chce uratować Kida? Przecież może rozciągnąć rękę. Ja pierniczę, do czego to doszło. Mama walczy po naszej stronie. A w sumie, co z Jinbeijem? Dawno nic nie było na jego temat i nawet nie wiadomo, co z Piratami Słońca. Nie mówcie mi, że budują jakieś jego epickie wejście, które się wydarzy za 70 odcinków. To jest niesamowite, że z tak bezużytecznej, irytującej i zapomnianej postaci pan Oda jest w stanie zrobić użytek. Jakby co mówię teraz o tym Yojinie z Bajin. Luffy! Czy jemu właśnie się udało użyć tego ulepszonego haki? No to teraz, jak już nie ma żadnych ograniczeń, to i ja jestem spokojny. Ciekawe, czy uciekną bez mamy. Czy może ją jakoś uspokoją i wezmą ze sobą? Stawiam, żeby się jeszcze przydała. Kurde, dobra scena z Luffym broniącym dziadka, ale z drugiej strony zabawne jest to, że Luffy spina się w walce na śmierć i życie, a mamie chodzi tylko o barszcz. Ryuo. Było to tłumaczone jako flow, czyli przepływ, ale w sumie Ryu to smok, a O to król. Może to smoczy król? Brzmi poważnie. A Kaido to smok.
ale chyba już za bardzo freestyluję. Tak czy siak, bardzo ciekawi mnie ten wątek. Dziadek umarł? Ale to było randomowe. O, jednak nie umarł. To było jeszcze bardziej randomowe. Mama chyba odzyska wspomnienia po uderzeniu w głowę. Dobrze, że Luffy nie ma już obroży, bo teraz chyba wypada jednak uciekać. Szkoda, że nie ma tu Brooka, bo jakby zobaczył te majtki mamy przypominające spadochron, to miałby dość pytania o gacie przez następny rok. Bardzo podoba mi się wątek tej Kappy, co pluje ośćmi. Trochę absurdalny sposób na zbudowanie jego siły w anime, ale bardzo skuteczny. Muszą mu dawać rybę bez ości, bo inaczej zabije. Uff, już myślałem, że ktoś przechwyci kluczek dla Kappy. Dobrze, chcę go zobaczyć w akcji. O, używa Ryuo! Już go lubię. A dlaczego Luffy się nie oswobodzi królewskim haki? Wspólny atak Luffy'ego i Choppera. Może Choppera czeka jakiś awans na wicekapitana za dobre sprawowanie. Jakiś czas temu mówiłem, że fajnie, że jest w końcu postać żeńska, która nie nosi na klatce piersiowej 2 silosów. I teraz mi mówicie, że to jednak facet. Czyli Wano nie rozgrywa się w Japonii, tylko w Tajlandii. Luffy się zaraził? Może wyrobił sobie jakąś odporność po walce z Magellanem? Jebaniutki. Zawiązał supę na trąbie słonia szybciej niż ja na balonie. Haki to jedna sprawa, ale teraz mi Luffy zaimponował zdolnościami manualnymi. Powiedzcie mi, ta moc Kida to ma jakąś ukrytą właściwość? Bo wygląda to na pierwszy rzut oka, jakby tylko zbierał złom, ale te jego ciosy są jakby silniejsze, im więcej złomu zbierze? W sumie to ciekawe, że akurat 20 lat mieli czekać, nie? Nie mogliby przenieść się rok w przód, albo nie wiem, 60 lat w przód, jak już Kaido będzie za stary i za słaby? No, Momo sobie wyhodował jaja i to całkiem spore. Fajną scenkę dostał z tą przemową i dobrze im wszystkim rozjaśnił sytuację, bo tę ciemną masę to trzeba co chwilę nakierowywać, bo się rozkojarzają. I tym pięknym akcentem zakończył się 950 odcinek, a my przechodzimy do ocen postaci po 950 odcinkach. Luffy 8,5 na 10, Zoro 9,5 na 10, Nami 8 na 10, Usopp 7,5 na 10, Sanji 8,5 na 10, Chopper 9 na 10, Robin 8,5 na 10, Franky 9 na 10, Brook 8,5 na 10, Jinbei 9,5 na 10. Najlepsze momenty z ostatnich 50 odcinków to Luffy kontra Kaido, Michałek i Pergola, Sanji transformuje się w Sobamaskę, Zoro kontra Killer, Zoro i Sanji ratują córkę Yasa. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Dziękuję wam za wszystkie oznaki aktywności, czy to są komentarze, czy to są łapki w górę, czy to są łapki w dół. Może coś wam się nie podoba. Jeśli coś wam się nie podoba, to postaram się to Adachowi przekazać. A póki co, dziękuję wam za uwagę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.